odcinek pokazuje drogę z Carillon do Leon. Ten dzień to był znowu test wytrzymałości, 93 km w jednym strzale. Ruszyliśmy przed świtem, miasto jeszcze spało, a my mieliśmy przed sobą dość długi odcinek bez cywilizacji. No i ta pustka Mesety. No i nie nagrałem. Chciałem nagrać tłumy pielgrzymów. A gadałem do wyłączonej kamery, no a widocznie Camino tak chciało. Jest bardzo dużo ludzi na trasie, coraz więcej z każdym dniem. Oficjalnie można dostać dyplom przejścia tego szlaku pielgrzyma, jak się przejdzie 100 km. Natomiast te 100 km jest dość trudne. No i tam spodziewam się, że będzie najwięcej ludzi. Zresztą ludzie czasami chodzą odcinkami. Przejdą sobie tam 50 km czy 100 i później wrócą sobie do domu, do swoich zajęć. A później znowu sobie przyjeżdżają. No i zbierają tak kawałkami. I to też się liczy. Po drodze zatrzymaliśmy się na chwilę w Sahagún. No i nie bez powodu. To symboliczny środek Camino. Połowa drogi pomiędzy Saint-Jean-Pied-de-Port a Santiago de Compostela. Znajduje się tu pomnik półmetka, wykonany z kamienia i stali, ustawiony w 2004 roku. To miejsce, gdzie wielu pielgrzymów robi pamiątkowe zdjęcia i nabiera nowej energii. Sahagún to też ważne historycznie miasto. W średniowieczu było potężnym centrum klasztornym. Znajdował się tu jeden z największych klasztorów benedyktyńskich w całej Hiszpanii. Ostatnie kilometry przed Leon i ostatnie kilometry na płaskowyżu Meseta miały dla mnie znaczenie bardzo osobiste. Spotkało mnie tam bardzo ciekawe doświadczenie. Jadąc przez 10 kilometrów po szutrowej drodze, miałem wrażenie, jakbym jechał w jakimś tunelu między czasami, między światami. Słuchałem sobie swojej ulubionej muzyki przez głośniczek i nagle po prostu zaczęły mi lecieć łzy. Nie myślałem wtedy o niczym smutnym. Nie miałem żadnego powodu do wzruszenia się. Tak po prostu. Już dojechałem do miasta Leon. Przedmieścia tego miasta nie są za ładne. Wjazd z Camino też jest, lekko mówiąc, nieciekawy. Mamy nasze albergę przy historycznym centrum. No, jak to Hiszpania, centrum historyczne pewnie jest fajne. A tutaj, no to takie bloki nowoczesne, hiszpańskie, nowoczesne, nie wiem, pewnie 70 lata. Тут сейчас пройдемся. Здесь что ж почем здесь? 45 євро номер, 10 євро вечеря, сніданок щось типу 3. Ну це Зараз алберга. дізнаємося, скільки обід, можливо тут ще й обід. А ти знаєш, що в альбергі є обмеження, що не можеш більше ніж там 2 ночі? Dobra, zaraz rejestruję. San Francisco. San Francisco, albergue rezydencja. I pokoik taki. No i to są też pokoje wieloosobowe. O, łazienka nawet prywatna jest. Zajebiście. О, хорошо.
Taka zupka fasolowa z rybką. A u mnie jest ryżyk z owocami morza. Wygląda na to, że ta knajpka ma taką specjalność tutaj. Oczywiście drugie danie było bardzo dobre. U mnie rybka u Sławy, przepyszne żeberka, tak jak lubię. I że to mięsko po prostu odpada od kości. No super żeberka. U mnie ryba też bardzo dobra, ale zaczęliśmy żreć, bo głodni byliśmy i nie sfilmowałem. O, tu jest nasza albergę. Wyszliśmy teraz na dworzec autobusowy, dlatego, bo żeby przewozić rower w kolejach szybkich, to trzeba mieć dużą torbę specjalną. No i Sława kupił tutaj na dworcu w autobusową torbę za 15 euro. O, pokaż. Taką torbę za 15 euro, specjalną pod wymiar transportu rowerów. No i jutro będziemy pakowali Sławę, a ja odpoczywam w Leonie, a pojutrze dalej. Leon to jedno z największych miast na trasie Camino Frances. Z populacją około 120 000 mieszkańców, jest stolicą prowincji o tej samej nazwie wchodzącej w skład wspólnoty autonomicznej Kastylia i Leon. Miasto zostało założone przez Rzymian jako obóz wojskowy, VI Legion Victis. I stąd właśnie pochodzi jego nazwa. Od II wieku naszej ery rozwijało się jako ważny punkt strategiczny. W średniowieczu Leon był nawet stolicą niezależnego Królestwa Leonu, zanim ostatecznie połączył się z Kastylią. W czasach rekonkwisty odgrywał kluczową rolę jako ośrodek polityczny, handlowy i religijny. Dziś Leon to przyjazne, nowoczesne miasto z wieloma historycznymi śladami, ale też z wyraźnym rytmem życia lokalnego, widocznym zwłaszcza w centrum, czyli w Barrio Humedo. To tutaj nocą tętni życie i do każdego zamówionego napoju możesz dostać coś do jedzenia gratis. W Leon pielgrzym czuje, że to nie tylko przystanek, to miejsce, gdzie Camino przecina się z codziennym życiem Hiszpanii. Katedra Santa Maria de León, Dom Światła. Nie sposób mówić o Leon, nie wspominając o jego perle, gotyckiej katedrze Santa Maria de Regla, jednej z najpiękniejszych całej Hiszpanii. Powstała w XIII wieku na miejscu rzymskich term. Nazywana jest czasem Domem Światła ze względu na ogromne powierzchnie witraży. W środku znajduje się ponad 1800 m2 szkła, co czyni ją jednym z najbardziej świetlnych gotyckich kościołów Europy. To miejsce medytacji, zachwytu, ale i symbol Camino. Każdy, kto tu wchodzi, czuje nie tylko majestat historii, ale też odrobinę dalszej drogi. Camino to nie tylko przemierzanie kilometrów.
to nie tylko piękno hiszpańskiej kultury, pyszne jedzenie i lokalne wino. Camino to przede wszystkim ludzie. To oni tworzą tę drogę. Z rozmów, spotkań, uśmiechów i życzliwości. Możesz wyruszyć na szlak z przyjaciółmi, a zakończyć go samotnie. A możesz też rozpocząć w pojedynkę i dojść do Santiago z nowymi przyjaciółmi na całe życie. W León po dniu pełnym jazdy błądziliśmy trochę po uliczkach, aż stwierdziliśmy, że zasłużyliśmy na piwko. Usiedliśmy na tarasie w jednej z bocznych uliczek i wtedy przy stoliku obok rozpoznałem twarz. To był nasz sąsiad z hostelu, Hiszpan, który przyjechał rowerem całą trasę z Barcelony. Poznaliśmy się wcześniej na szlaku, zamieniliśmy kilka słów, a tu znowu się spotykamy. Takie właśnie jest Camino. To droga, na której spotkania nie są przypadkiem. To świat, który chwilowo kurczy się do szerokości ścieżki, a jednocześnie rozszerza się o prawdziwe relacje. Well, that's it. I started on 2023 with the Camino Frances. And then it's true that I met... Frances, yes? Yes, from Saint-Jean to Santiago Uh-huh. in summer. And then it's true that I met some other cyclists from Spain, from different parts of Spain. And we did a group and we went all along together to Santiago. And that was, I think, the best experience. And then the next year, in 2024, I did it from Lisbon. Bye which bye. By bike. I lived there in 2016, in the second year of the college. So I went there again and started. First day. Shit, that's a lot of stones. Yeah. This is in Saint-Jean. See. No, but in Saint-Jean you have also the road. You can go through the road. No. Two from uphill it's road, and then then downhill, it's it's like this. stones. But you have those mountain bikes maybe that are better for We have a gravel bike. gravel bikes also. I have not seen your bikes. Enjoy, talk to everyone. Put all your stamps you can put. Okay. Więc u nas dzisiaj dzień odpoczynku i tak sobie chodzimy po mieście, kawka, chlebek. Takie momenty też są mega przyjemne i warto to utrwalić. Tak, od razu widać, że tak, że jechaliśmy po Camino, a nie po asfalcie. Sława niestety musi wracać. Trochę go połamało w krzyżu, w plecach i zdecydował się wracać dalej Camino. Jutro. Dzisiaj był dzień przerwy. Teraz podjadę ze Sławą na dworzec, prowadzić go i w drogę. No taka kolejeczka do wejścia, tak jak do samolotu, do gate'u, nie? Ta część Camino, która była przede mną, już nie była taka sama. Brakowało mi mojego przyjaciela. Nawet jak za dnia żeśmy się rozjeżdżali, to zawsze wieczorem wiedziałem, że ktoś na mnie czeka.
wróciłem na plac katedralny, żeby jeszcze troszeczkę nasycić się atmosferą tego pięknego miasta i przygotować się mentalnie do dalszej podróży. Pojeździć sobie na rowerku w takim miejscu to jest naprawdę temat.